pies, kot, świnka morska czy rybki? Dzisiaj o zwierzętach domowych towarzyszących człowiekowi. Jakie zwierzęta najczęściej mają w domu Polacy? Prawie połowa Polaków ma w domu jakieś zwierzę. Mówimy tutaj o zwierzętach domowych, pupilach domowych, jak pies, kot, rybki czy ptaki. Pupil, słowo, którego teraz mniej już się używa w stosunku do osób, oznaczało kiedyś podopiecznego, osobę lub zwierzę w tym przypadku, które znajduje się pod naszą opieką, jest naszym podopiecznym. Zwierzę z całą pewnością jest naszym podopiecznym. Mówić więc będziemy dzisiaj o zwierzętach domowych, które mamy w naszych mieszkaniach czy domach. Prawie połowa Polaków ma w domu jakieś zwierzę. Z tej połowy Polaków ponad 80% ma psy, a prawie połowa tej połowy ma w domu koty. Myślę, że dla wielu z nas pies jest pierwszym wyborem zwierzęcia domowego, chociaż niewątpliwie nie jest najłatwiejszym wyborem. W końcu trzeba z nim wychodzić na spacer i trzeba poświęcać czas na jego wychowanie. W ogóle w Polsce ten pochodzący od wilka zwierzak odgrywał ważną rolę jako towarzysz człowieka. Wilk został udomowiony w Polsce pewnie w podobny sposób jak w innych krajach. Wciąż trwa dyskusja, jak wyglądało naprawdę to udomowienie. Jedna z teorii mówi o tym, że to człowiek udomowił wilka. Druga, że to wilk wybrał udomowienie. Czasem, gdy obserwuję na spacerach z naszymi psami inne relacje pies-człowiek, bliższa jest mi teoria, że raczej wszystkie decyzje leżały i leżą po stronie psa. Bardzo często jest tak, że to pies rządzi człowiekiem i jest jego przewodnikiem, a nie odwrotnie. Najstarszym dowodem psa domowego w Polsce jest czaszka. Kości czaszki znalezione w okolicy miasta Sandomierz, przepięknego miasta pełnego historii na południu Polski. Znalezisko to datowane jest na 4000 lat przed naszą erą. W Polsce psy cieszyły się dużą popularnością. Już w średniowieczu wykorzystywano je do polowań. Od XVI wieku zaczęto trzymać łagodniejsze psy, które wykorzystywane były do wypasania oraz strzeżenia stad owiec. To zresztą robi się do dzisiaj. Pies pomaga człowiekowi w pilnowaniu stad owiec. Mała dygresja dotycząca psa w Polsce. Jeśli macie ochotę obejrzeć psy w polskiej kinematografii, polecam Wam 2 filmy, seriale w zasadzie. Przygody psa Cywila to polska produkcja z lat 70. oraz 4 pancerni i pies. Kultowy serial z lat 70. o młodych żołnierzach, którzy w czasie II wojny światowej przemierzają w czołgu Polskę, walcząc o jej wyzwolenie z okupacji niemieckiej. W tej ekipie jest też oczywiście pies. Pod filmem znajdziecie linki do tych seriali, które warto zobaczyć. Poza tym, że mowa w nich również o psach, przedstawiają kawałek polskiej historii, która na pewno też jest ważna dla osób uczących się języka polskiego. Myślę, że do tematu psów będziemy jeszcze wracać. Sama jestem miłośniczką psów. Mam 2 psy rasy sznaucer średni, więc na pewno na ten temat mogę i lubię mówić dużo. Drugą grupę domowych zwierzaków stanowią koty. Często jest tak, że ludzie dzielą się na tych, którzy wolą psy, tak zwanych psiarzy, oraz tych,
którzy wolą koty. To tak zwani kociarze. Są też tacy, jak na przykład moja rodzina, którzy mają lub mieli i psy, i koty równocześnie. W Polsce, w przeciwieństwie do niektórych krajów Europy, nie widzi się raczej na ulicach bezpańskich kotów. Inaczej jest na przykład w Grecji, Turcji czy we Włoszech, gdzie głodne koty włóczące się po ulicach nikogo nie dziwią. W Polsce również większość osób, które mają kota w domu, traktują go jako zwierzę, które nie wychodzi na zewnątrz, które jest na stałe w domu czy mieszkaniu. Koty to z natury polujące drapieżniki. Koty domowe nie powinny swobodnie chodzić poza domem, ponieważ zagrażają one różnorodności gatunków, a szczególnie ptaków. Na całym świecie koty odpowiedzialne są za wytrzebienie co najmniej 2 gatunków płazów, 21 gatunków ssaków i 40 gatunków ptaków, co stanowi 26% wszystkich zarejestrowanych przypadków wyginięcia gatunków. Mamy też grupę miłośników mniejszych zwierzątek, takich jak chomiki, szczury, myszki, żółwie czy też świnki morskie. W Polsce istnieje kilkanaście hodowli rasowych świnek morskich. Możecie mieć w domu świnkę morską z rodowodem. Ciekawe, prawda? Świnka morska została udomowiona przez południowoamerykańskich Indian w czasach prekolumbijskich. Indianie wykorzystywali świnki morskie do celów kulinarnych, rytualnych oraz w medycynie ludowej. W Polsce nie słyszałam o nikim, kto traktowałby świnkę morską jako przekąskę. Sporo jest za to osób, dla których ten uroczy gryzoń to po prostu domowy przyjaciel. Mieliśmy kilka chomików, ale niewątpliwie kontaktu z nimi nie da się porównać z kontaktem z psem czy kotem. Pozostają nam jeszcze rybki i różne małe ptaki, jak kanarki czy papuszki. Również wszystkie te zwierzęta towarzyszyły nam, mówię o mojej rodzinie, w życiu. Najmilej wspominam chyba rybki, chociaż kontakt z nimi był niemal zerowy. Dobrze utrzymane akwarium to jednak piękny element dekoracyjny oraz powód do wielogodzinnych obserwacji zachowań tych zwierząt. Tyle dzisiaj o zwierzętach, które towarzyszą człowiekowi w Polsce. Ciekawa jestem, jak to jest w Waszych krajach. Jakie zwierzęta macie najczęściej w domu? Zostawcie informacje w komentarzu. Dziękuję Wam i życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć!